Cześć. W dzisiejszym filmiku dokonamy obsługi technicznej pojazdu na przykładzie Toyoty Yaris, takiej jaką mamy obecnie w szczecińskim WORD-zie. Egzaminator wylosuje dla Was dwa elementy do sprawdzenia i na tym filmie przyjrzymy im się bardzo dokładnie, tak żebyście w tym stresie nie mieli problemu ze sprawdzeniem tego płynu, czy światła, czy sygnału dźwiękowego. No to co, gotowi? Idziemy do samochodu. Ja będę sprawdzał, a Wy odpoczywajcie. Zacznijmy od pierwszej grupy, sygnał dźwiękowy i płyny. Aby sprawdzić działanie sygnału dźwiękowego, wystarczy nacisnąć kierownicę na środku. Aby sprawdzić któryś z płynów, musicie otworzyć pokrywę silnika. I teraz widzicie, jak to zrobić. Krok drugi to zwolnienie dźwigni i podparcie pokrywy silnika prętem. Zobaczcie, gdzie dokładnie jest ta dźwignia. Czasem macie problem, żeby ją znaleźć. Tutaj widzicie wszystkie zbiorniki i jedynka to płyn do spryskiwaczy, dwójka wskaźnik oleju, trójka płyn chłodzący i czwórka hamulcowy. Zbiornik płynu do spryskiwaczy znajduje się po lewej stronie komory silnika i możecie sprawdzić jego obecność albo przez ścianę zbiornika, albo możecie włączyć spryskiwacz prawą dźwignią przy kierownicy. Kolejny płyn to olej silnikowy i tutaj widzicie wskaźnik, który wykorzystuje się do sprawdzenia tego poziomu. Trzeba zaznaczyć dwa warunki, że olej sprawdzamy, kiedy samochód stoi na prostej nawierzchni, a silnik jest zimny. Na egzaminie musicie powiedzieć, że aby sprawdzić poziom oleju, należy wyjąć wskaźnik, wytrzeć go do sucha, włożyć ponownie w to samo miejsce i po wyjęciu odczytać stan. Powinien znajdować się pomiędzy minimum i maksimum. Kolejny płyn to płyn chłodzący. Znajduje się z prawej strony, z przodu. I aby zaliczyć to zadanie, musicie wskazać ten zbiornik i powiedzieć, że prawidłowa wartość płynu ma mieścić się pomiędzy minimum a maksimum. Ostatni płyn jest zlokalizowany w zbiorniku za akumulatorem. Trzeba się troszeczkę schylić, żeby go znaleźć. No i prawidłowa wartość jest znowu od minimum do maksimum. Wystarczy, że wskażecie zbiornik i powiecie, że ma zawierać się pomiędzy minimum i maksimum. Po zaliczeniu zadania zamykamy pokrywę silnika. Powinna zatrzasnąć się własnym ciężarem. Przejdźmy teraz do sprawdzenia drugiej grupy, czyli świateł. Aby wszystkie światła można było włączyć, pamiętajcie o tym, żeby przekręcić kluczyk w pozycję zapłonu. Tak, abyście widzieli wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej. Do włączenia większości świateł wykorzystujecie dźwignię zlokalizowaną z lewej strony kierownicy. Sprawdźmy działanie świateł pozycyjnych. Aby je włączyć, należy przekręcić końcówkę tej dźwigni w pierwszą pozycję. Tak jak tutaj widzicie na filmie. Kontrolka świateł pozycyjnych jest obowiązkowa. Jest zlokalizowana z prawej strony na górze deski rozdzielczej. Mamy 4 światła pozycyjne, 2 zlokalizowane z przodu. Oraz 2 z tyłu. Drugie światła to światła mijania. Musicie dwukrotnie przekręcić końcówkę dźwigni.
Kontrolka nie jest obowiązkowa, więc nie znajdziecie jej na desce rozdzielczej. Pamiętajcie, że na tych światłach macie jeździć przez cały egzamin. Światła mijania mamy tylko z przodu i są to główne reflektory. Aby sprawdzić działanie świateł drogowych, musicie włączyć najpierw światła mijania i pchnąć dźwignię do przodu w kierunku deski rozdzielczej. Niebieska kontrolka pojawi się na desce, jest ona obowiązkowa. Światła drogowe znajdują się tylko z przodu pojazdu, w tym samym miejscu co światła mijania. Ich światłość jest zdecydowanie mocniejsza. Światła hamowania stop włączają się po wciśnięciu hamulca i do ich sprawdzenia możecie wykorzystać pomoc egzaminatora. Należy go poprosić o potwierdzenie działania świateł. Światła hamowania stop znajdują się z tyłu pojazdu, tak jak na widocznym filmie. Mamy 3 sztuki. Teraz światła cofania włączają się po włączeniu biegu wstecznego. Do ich sprawdzenia również możecie wykorzystać pomoc egzaminatora, ale możecie zrobić to również sami, jeżeli silnik nie jest odpalony. Działanie świateł kierunkowskazów sprawdzamy poprzez pchnięcie dźwigni świateł do góry, włączy się wtedy prawy kierunkowskaz. Albo na dół włączy się lewy kierunkowskaz. Z każdej strony mamy 3 światła. Teraz działa lewy kierunkowskaz, widzimy światło z przodu, drugie światło na lusterku i trzecie światełko z tyłu. Na egzaminie należy podejść i wskazać ręką te światła. Sprawdzamy teraz działanie świateł awaryjnych. Na desce rozdzielczej widzimy dwie ikony działające w tym samym momencie. Wyłączamy. Jak to wygląda na samochodzie? Na samochodzie będą działały wszystkie kierunkowskazy, lewy i prawy w tym samym momencie, czyli znajdziecie na pojeździe 6 świateł. 2 z przodu, 2 na lusterkach i 2 z tyłu. Sprawdźmy teraz działanie świateł przeciwmgłowych tylnych. Tutaj widzicie pierścień, którym je włączamy i wyłączamy. Bardzo ważna informacja, światła przeciwmgłowe tylne nie zadziałają bez włączenia świateł mijania. Widzimy kontrolkę. I wyłączamy. Włączamy i wyłączamy. Pamiętajcie, muszą być włączone światła mijania. Światło przeciwmgłowe tylne jest zlokalizowane z tyłu po lewej stronie. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was pomocny i nie będziecie mieli problemu na egzaminie z wykonaniem pierwszego zadania. Trzymajcie się, cześć!